Halo, witamy wszystkich w naszej przygodzie. W tym odcinku opuszczamy rajskie Bahamy i przeprawiamy się przez Gulf Stream. Obieramy kurs Miami. Tam czeka nas wiele niespodzianek, nie tylko pogodowych, na które nie jesteśmy absolutnie przygotowani. Zapraszamy na nasz pokład i ruszamy dalej. Okay, big day today. Opuszczamy Georgetown. On the way to Miami. On the way to Miami, na to Mamy wygląda. 300 miles prawie. Mamy 300 mil, nie wiem ile czasu nam to zajmie, w każdym razie żagle są all the way up. Opuszczamy Georgetown, było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że przypłyniemy tutaj z powrotem, jak będziemy już fully equipped, będziemy mieli watermaker, radary i wszystko inne. W każdym razie here we go. Kapitan już z mostka zszedł, także nie wiem who is gonna lead the boat, but yeah. Anyway, ahoj! Co ty chcesz zrobić? Wyjść tam outside, muszę coś. Musisz wyjść outside. Co ty teraz robisz? Preventer. Ja ci rzucę linkę tam. Bo... I po co ty ten preventer założyłeś? Żeby nie łapało bumem, bo za mały wiatr jest i wiatr I będzie żeby- dobre dla żagli. Jest taka Na żagli, dlatego okej. Ciemna noc. Dopływamy do pierwszy dzień naszej przeprawy na Florydę. Tutaj kapitan z latarką patrzy, gdzie płyniemy. Widzisz coś? Bo ja nic nie widzę. Tak głośno tego nie mów, bo to wstyd po prostu. Wszystko będziemy mieć, ale na razie nic nie mamy. Dlatego płyniemy do Miami. Wszystko kupimy. Okay. Radar na przodzie. Jesteś... Mamy Radar z latarką. nawigację latarkową. No tak, 6 rano. Ruszamy do następnego etapu w kierunku Florydy. 10 godzin przed nami. Następny przystanek Nassau. Tak się ciepło ubrałeś? No bo wiesz, ja nie wiem, co to Co to za Karaiby, nie? Że tak zimno. No ale nic to, kawka w dłoń i ahoj przygodą, płyniemy dalej. Pilnował. Teraz ja jestem przy sterach. Chciałam pokazać, jaki spokojny jest ocean. Po prostu nic się kompletnie nie dzieje, co jest dobrze. Woda tak przezroczysta, że mamy w tej chwili 12 feet i można praktycznie widać każdą trawkę na dnie oceanu. Po prostu jak jezioro. Słońce nam już zeszło.
że opuszczamy Bahamas. No tak jak żeśmy wcześniej ustalili, jednak żeśmy się nie zatrzymali na Bimini. Płyniemy dalej, wykorzystując to, że pogoda nam sprzyja i no tak. No i co dalej będzie? Na razie będzie okej, zobaczymy co będzie dalej. To znaczy co będzie dalej? Nie rozumiem. A co ma być dalej? Trochę za późno zaczynamy Czyli mogą przeprawę być... przez Gulf Stream, bo zaczyna w 8 godzinie, a teraz zobaczymy ile zwolni nasz karet, a nam pokazuje ETA 8:30, ale jeszcze karet nas zwolni, to możemy być Później. później i złapać A masz to... kwadratowe fale. Ma przyjść zmiana pogody o której? O 8? Po 8, jeżeli windy jest correct, ale most of the time windy is not correct. Ale może się pomylić na nasz favor albo not favor, bo ja tak naprawdę nie myślę, że to o 8 się stanie. Żeby tylko nie wcześniej, później jest ok. Na razie jak widać cisza, spokój, nic się nie dzieje, ale to tak jak mówią, cisza przed burzą. Zobaczymy, za 2 godziny powinniśmy dopłynąć do Gulfstream i zobaczymy jak nasza prędkość się zmniejszy. 11 stycznia, opuszczamy Bahamy. To wygląda jak brama wyjazdowa. Przeprawa do Miami przez Gulfstream to tylko 50 mil morskich, ale może być bardzo, bardzo nieprzyjemna. Gulfstream to jeden z najsilniejszych prądów oceanicznych na świecie. Płynie z prędkością od 2 do 4 węzłów. Woda w Gulfstream jest dużo głębsza i ciemniejsza. Nagle z 3-5 metrów robi się kilkaset. Jeżeli wiatr wieje z północy, czyli na prąd, fale robią się krótkie, strome i bardzo nieprzyjemne. Pora wyluzować, chcecie zobacz, relacje, ludzie zapomnę, nie zdania, życiu trzeba się chillować, nie stresować, relaks, wiele zapomnienia, tego nie zamienia, w życiu trzeba się chillować, niczym nie przejmować. Za godzinę psychiatry obiecamy, czekoladkę kup. W drodze na Niej troszkę Florydę! Sąsiad bardzo hamowaty, pewnie chce nam spalić chaty. Politycy wykańczają Nasza nowa piosenka! Relaks! ludzi nie zapomnienia. Tego Dzieje się chillować! Dzieje się zapomnienia. Tego pieniądze nie zamienia. W życiu trzeba się chillować. Nic się nie przejmować. To ma bardzo Miga przez Gulf Stream. No dokładnie. Troszeczkę szybciej od naszego płynie. Patrzcie jak szybko. Wow. W ogóle nie czuję tego prądu. Trafik straszny. Marszałkowski. Ile godzin jeszcze? 5. 5? Czyli pikuś, nie? Jest jakaś różnica? Nie, ściąga. Bardzo ściąga? A, że 4 naty. 4 naty, ale prędkość mamy... Okej, Ale nie tak. 4 naty nas ściąga, no ale tyle. Byle do przodu, byśmy dopłynęli do Miami. Słuchajcie, no ale nie jest źle, dobrze się płynie, bo zupa ugotowana i steki zamarynowane, także może jeszcze będziemy barbecue robić. A pamiętasz, te małżeństwo, co poznaliśmy, ona mówiła, że Gulf Stream jest gorszy niż Atlantyk. No zobacz, pikuś jest gorszy. Także Akurat Atlantyk mamy dobrą pogodę.
Michał z Ciastkiem, która mówiła, że Goldstein to jest dopiero Atlantyk i Nowy. Może źle wybrali. A my mamy Jeszcze nie był kompot, jeszcze nam zostało do tego. smacznego. Mamy już Miami na horyzoncie. Tu z daleka widać. Zrobiliśmy szybciej, znaczy jeszcze mamy, according to the GPS, godzina 7, powinniśmy być już w Marinie. Przepływamy koło Miami, centrum Miami, w drodze do Mariny. No niestety będziemy musieli po ciemku płynąć, żebyśmy się tego bali, no ale nie ma innego wyjścia. Widzimy się w Miami i mamy taką beznadziejną pogodę. Wczoraj, widzicie, wiatr wieje. Mówię, bo pogoda jest po prostu spodziewamy się winter storm w Miami. Stoimy tutaj na kotwicy i temperatura ma dzisiaj spaść do 2 stopni. Feels like -2. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jak na razie wiatr ma być bardzo, bardzo mocny, do 40 węzłów, także we're bracing for impact, można tak powiedzieć. No zobaczymy, odkryliśmy, ponieważ tak jak mówię, potrzeba matką wynalazku, odkryliśmy, że mamy heater na łódce. Super! W każdym razie, no chciałam pokazać, jaka chmura tutaj idzie. Za chwilę zacznie się winter storm. Zobaczymy. Peak ma być w okolicach 12 w nocy, do 42 węzłów, jak już powiedziałam. Także no nie jest dobrze. Chcieliśmy, żeby było dobrze, no ale nie jest. Zobaczymy, co kapitan. No jak tam? Gotowy na winter storm? W skarpetkach jestem. Skarpetki, ubranie mamy nagrzane, bo mamy heater, okazało się, na łódce, co jest dużym plusem. No ale co, no... Nie przyjechaliśmy, żeby heatera używać. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Naszym szczęściem pierwszy raz od 15 lat jest taka temperatura na Miami. Ostatni raz było 15 lat. 2010. A nie. Anyway. Czekamy, zobaczymy, jak to w nocy będzie, bo w nocy ponoć ma przyjść apogeum. No, daje 30 nad prawie. W porywach dochodzi do 40, ma dzisiaj w nocy podchodzić. To będzie ciekawa noc. Jest 27 sustain, 30 dochodzi czasami, a w nocy ma być 40, pokazują 41 nawet w porywach. Ale kotwica trzyma na razie, no powinna trzymać, mam porządną kotwicę. Mamy winter storm. Bo winter i ma... Ale daje. To jest Miami. No tak, po dzisiejszej nocy, gdzie lało, dyngi nam prawie zatonęła. Całą noc lało. No, zbieraliśmy dużo wody, ale tutaj teraz Darek musi niezadowolony, jeszcze bez porannej kawy, musi wodę wylewać. Zima na Florydzie na razie nam się tutaj nie udała, nie podoba nam się, jest zimno i pada deszcz cały czas, a my jeszcze musimy tutaj spędzić trochę czasu
bo no nie ma wyjścia. Zamawialiśmy dużo rzeczy z Amazon. Musimy wziąć samochód, może dzisiaj albo jutro jedziemy do Fort Lauderdale, kupić watermarker, radar, dużo rzeczy. Można stać przy brzegu tutaj, ale tylko w dzień. Takie jakieś głupie rules, a na noc musisz odejść od brzegu. Trochę jest crowded, ale jest okej. Nasza kotwica będzie trzymać, tylko boję się o innych ludzi. Pogoda sobie taka, mogłaby być lepsza. Beznadziejna. Good morning sunshine. No i gdzie ten sunshine? Jesteśmy w Sunshine State i co? Gruba kawa wygląda tak samo jak na koszulce Bata, trochę bardziej rozczochrana chyba. That's how I feel. I co? No i dzisiaj trzeba coś pomyśleć, co tu robić, bo leje. Ja chcę wracać z powrotem na Bahamas. Tam było pięknie, słonecznie, a tu jest po prostu beznadziejnie. Zobaczymy, na razie musimy tu postać. No niestety. Tak jak już wcześniej wspomniałam, tutaj zawsze się coś dzieje. Mamy ciągle problemy z kotwicą. Teraz znowu się zrobił nut tutaj. Ja wciągnę się tam. Mamy tutaj węzeł, który się zrobił, ponieważ jak kręciło nas, to kotwica się zaplątała w łańcuch. No i potem trzeba było... No anyway, mamy węzeł, którego musimy się pozbyć. Przybiliśmy tutaj do rampy. No i będziemy musieli to jakoś rozwiązać. Jak zwykle, przygoda musi być. Już normalnie jestem zmęczona tymi przygodami. Chciałabym wreszcie spokojnie odpocząć. Co, próbujesz wyciągnąć tą kotwicę na dyngi? Ja muszę złapać tam. A wyżej ona już nie wejdzie. Nie wyjdzie do siebie. Nie wyjdzie wyżej. Mamy kotwicę wyciągniętą. Jeszcze nie mamy. Teraz trzeba będzie, no ale już prawie jest. Uważaj, żebyś dziury nie zrobił w dyngi. To jest bardzo precyzyjna operacja. Trzeba rozwiązać węzeł. Ale akcja. Ciągle coś się dzieje. Kapitan tutaj rozwiązuje problemy. O! Osak jest tutaj, ja ci podałam inny device. Od szczotki. Pomyliłam bosak z kijem od szczotki. Zdarza się. W najlepszych rodzinach się stawia. W każdym razie mamy teraz kotwicę wyciągniętą. Węzła nie ma. Węzeł został rozwiązany. No i teraz musimy zdecydować, co dalej. Wyciągnęliśmy nasze rowerki i trochę spróbujemy tutaj pojeździć i zobaczyć, co się dzieje. No niestety, ale tak zakończyła się nasza wycieczka. Mieliśmy jechać na rowerach do Miami Beach, no ale niestety pogoda nie kooperuje. Good morning sunshine! 1 luty 2026. Jesteśmy w Miami i jest dzisiaj najzimniejszy dzień, jaki był od 15 lat. Także z naszym szczęściem wczoraj była straszna noc. Mieliśmy wiatr, który do 40 noc, co było crazy. Dalej wieje, ale już troszeczkę mniej. Słuchajcie, Teraz to pikuś 25 tylko. teraz to pikuś 25 tylko wieje. No trzeba to jakoś przeżyć. Później to się ociepla, ale zdecydowanie. Ja już chcę wracać z powrotem do ciepełka. No Bahamas. Na Bahamas. Nie wiem, czy tam dużo cieplej jest, no ale nie wiem, co się na tym świecie dzieje. Podobno ocieplenie klimatu jest, a nie widzę. No ale wiesz, ocieplenie klimatu tak właśnie działa.
że są anomalia pogodowe na całym świecie. Ja myślę, że W tak. Toronto w Kanadzie spada po 50 cm śniegu, a tutaj kurczę jest No zimno w Toronto. zimno jest, no ale my nie jesteśmy przygotowani na taką temperaturę, no niestety. No, kapitan Darek też pije swoją kawkę, nagrzewa się w kocu. No, nie jest źle, bo odkryliśmy, że na tej łódce mamy ogrzewanie, bo mamy reverse heat pump. Ale problem jest taki, że jak włączamy heat pump, to się telewizor To się wyłącza. telewizor wyłącza, no i właśnie. No i Albo teraz hit, albo telewizja, także wiesz. telewizja, no ale słoneczko schodzi, także nam tu trochę nagrzeje. Chciałam pokazać na zewnątrz jaki wiatr jest, no ale goodness, no przeżyliśmy jakąś tą noc, no i Przygoda musi być. przygoda musi być. Mamy tutaj green iguanę, która z zimna spadła z drzewa. Poor thing. Było tak zimno last night, że they were freezing to death. No już się dzisiaj trochę ociepla, więc ona już tutaj sobie siedzi i się wygrzewa na drzewie. Tutaj jeden właśnie z kruzerów przyniósł ją, bo znalazł ją pod drzewem. W następnym odcinku zaczynamy, miejmy nadzieję, już ostatni upgrade w naszym domu na wodzie. Będzie znowu wiercenie, planowanie i rewolucje na pokładzie New Wave. A tak poza tym wskakujemy na rowery i ruszamy zwiedzać Miami, zupełnie z innej perspektywy. Będzie aktywnie, wesoło i jak zwykle coś się musi wydarzyć, bo przecież u nas nigdy nie jest spokojnie. Zapraszamy! Fly, I'm the last one to die.